Więc dzisiaj może być odcinek dla producentów tych, jak się nazywają te takie te... Producenci paszy. Co? To jest hasło. Jak się nazywają te takie tuby? Szczekaczki takie, jak się nazywa? Tuba. Tuba. Więc dzisiaj może być taki... Albo megafon. O tak. Więc dzisiaj może być taki odcinek dla producentów megafonów. Dzień dobry, albo dżem dobry. Witam bardzo serdecznie w poniedziałek, w kolejnym tygodniu naszej cudownej, wiekopomnej serii Jednym Słowem. Moi drodzy, w zeszłym tygodniu, jak mam nadzieję pamiętacie, był tydzień w niebo wzięczy, a wczoraj w niedzielę mieliśmy zesłanie Ducha Świętego, w związku z tym teraz będzie tydzień zesłańczo-duchowy, czy tam jakkolwiek go nazwać. W sensie taki będzie tydzień właśnie w związku z tą wczorajszą uroczystością, a szczególnie chodzi mi o dzisiejszy dzień. W sensie dzisiaj będzie taki dzień, który rozpocznie ten tydzień. Coś tu motam, ale okej. Jakie słowa na dzisiaj? Najbardziej oczywiste słowo, jeśli chodzi o Ducha Świętego, i nie będzie to słowo Duch Święty, tylko będzie to słowo parakletos, czyli słowo pocieszyciel. Tak nam zazwyczaj tłumaczą to słowo. I to jest w ogóle super słowo pocieszyciel. I tak to można tłumaczyć. Ale, jak zawsze, luknąłem sobie do słownika, co to za słówko jest i co tam ono oznacza. Jak myślę, nawet wybrzmiała to w języku takim polskim, jak słychać, parakletos, to się składa z dwóch członów. Z członu para i z członu kaleo. Co to jest to kaleo? W sensie, skąd to się wzięło? Kaleo dosłownie to jest wzywać, wołać, krzyczeć i tak dalej. Jakby tego typu słowa. Czyli co to znaczy? Ten duch to jest taki ktoś, no właśnie, to ciekawe, że to jest tłumaczenie jako pocieszyciel. No ale może tak być. On jakby woła tam, gdzie my nie możemy wołać. Jakby albo tam, gdzie my wołamy, to on przychodzi. Ale co najciekawsze jest, jakby skoro to jest takie słowo parakaleo, czyli to jest to para, czyli to od tego pochodzi i pochodzi od tego wołania, to słowo kaleo, ono oznacza przede wszystkim wzywać kogoś po imieniu. Przynajmniej tak mówi słownik. Słownik mówi, że jakby w pierwotnym znaczeniu tego słowa, w takiej etymologii, on oznacza wzywać imienia kogoś, ewentualnie nazywać kogoś po imieniu. Czyli mówiąc tylko, słowo się wzięło pewnie stąd, że jak mama wychodziła rano z domu i tam wołała Krzychu! To właśnie znaczyło kaleo. W sensie, że mama woła Krzycha po imieniu, czyli wie jak ma na imię i go woła po imieniu. I teraz słuchajcie, co to znaczy, że myśmy wczoraj Ducha Świętego przyjęli i że w ogóle mamy go przyjmować cały czas? Ano by to znaczyło to, że kiedy masz Ducha Świętego, to się dzieją dwie rzeczy. Po pierwsze, możesz mówić do Boga po imieniu. W takim sensie Duch Święty jest od tego, On Cię uczy takiego bycia z Bogiem, że On Cię wprowadza że tak powiem, w taką bezpośrednią bliskość z Bogiem. Kochani, bardzo się warto modlić do Ducha Świętego wtedy, kiedy się modlimy. Ja rozumiem, jak to brzmi głupio, modlić się do Niego, kiedy się modlimy. W takim sensie, jeżeli chcesz się modlić, to koniecznie wezwij Ducha Świętego, żeby On się z Tobą modlił. Dlaczego? Dlatego, że inaczej to jesteś z Panem Bogiem na Pan, a jak wezwiesz Ducha Świętego i poprosisz, żeby On się razem z Tobą modlił, to, że tak powiem, On wie, jak Bóg ma na imię, czyli On zna Boga, no bo sam jest Bogiem, i że tak powiem, On Cię zaprowadzi bardzo blisko Niego. Dlatego tak nam jest strasznie potrzebny Duch Święty w modlitwie. Ale po drugie, On też będzie wołał Twoje imię. W takim sensie proś Ducha Świętego, żeby z Tobą był i módl się do Niego i proś Go o wstawiennictwo każdego momentu, nie wiem, dnia i życia i tygodnia i w ogóle cały czas. W takim sensie, żeby On Ci pokazał, kim jesteś, dlatego, że On zna też Twoje imię i On będzie krzyczał to imię, aż je usłyszysz, czyli usłyszysz, kim jesteś. Jak wiecie, mówiłem też milion razy, imię w Biblii zawsze coś znaczy i Twoje imię to jest pewnego rodzaju Twoja tożsamość. Kiedy się modlisz do Ducha Świętego, to prosisz, żeby On nie tylko pokazał Ci, jakie jest imię Boga, czyli kim jest Bóg, ale On Ci też pokazuje, kim Ty jesteś i próbuje Ci jakby nazwać Ciebie. Jak nie masz pojęcia, kim jesteś, znam takich ludzi mnóstwo, po prostu kupę, którzy cały czas mówią, Boże, od czego ja jestem, kim ja jestem, jaka jest moja tożsamość, o co we mnie chodzi. Duch Święty Ci jest potrzebny. On Ci to może nazwać. Dlatego potrzebujemy tego pocieszyciela, czyli tego, który woła po imieniu. Bardzo by nam się przydał, myślę, dzisiaj i w ogóle na życie, taki właśnie parakaleos. Nie parakletos? Parakletos, chciałem powiedzieć ładniej po grecku, parakaleos. Ale to mi się skojarzyło z tym takim kabaretem, też go znasz chyba, bo mówiłeś kiedyś o nim, że gościu mówi Bogu! No. Mówi do Boga po imieniu. Bogu! Wal do sznura!